Choć daleko było im do aryjskich ideałów, stanowili istotny element niemieckich sił zbrojnych. Walczyli na froncie wschodnim, we Włoszech oraz we Francji. W czasie wojny sformowano aż 64 bataliony złożone z mieszkańców Kaukazu i Azji Centralnej. Oddziały te uczestniczyły nie tylko w regularnych działaniach wojennych, lecz także w licznych operacjach wymierzonych w ludność cywilną, w tym w pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Czym były Legiony Wschodnie i jak wyglądała ich historia? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem odcinka jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie zimowa wyprzedaż. Serdecznie polecamy. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Kuba Szafrański. Jakkolwiek powstanie Legionów wiązało się z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, to plany powołania formacji złożonej z ludów wschodnich pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem operacji Barbarossa. Wynikało to z jednego prostego faktu. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że wraz z zajmowaniem terenów Związku Sowieckiego pod ich rządami znajdzie się wiele nierosyjskich grup narodowościowych, które będzie można wykorzystać przeciwko Moskwie. Oczywiście pierwsze tygodnie wojny napawały Berlin olbrzymią dumą. Wojsko Hitlera pokonywało kolejne oddziały sowieckie, zajmując kolejne połacie terenu Związku Sowieckiego. Tym niemniej już w październiku 1941 roku podjęto decyzję o tym, aby stworzyć specjalne oddziały złożone z nierosyjskiej ludności. Warto zauważyć, że ich przedstawiciele, najczęściej działający pod szyldem tzw. komitetów narodowych, upatrywali w III Rzeszy szansę na realizację własnych ambicji politycznych, co dodatkowo zacieśniało wzajemne kontakty. Wynikiem tych relacji było przybycie jesienią 1941 roku na południowy odcinek frontu dwóch wysokich rangą tureckich oficerów: generała Alego Fuata Erdena, komendanta Akademii Wojskowej w Ankarze, oraz generała Husseina Husnu Emira Erkileta, pełniącego rolę nieoficjalnego przedstawiciela turkestańsko-tatarskich środowisk emigracyjnych w Turcji. Ich aktywność spowodowała, że w III Rzeszy błyskawicznie wykrystalizowały się ugrupowania reprezentujące czy to Tatarów nadwołżańskich, czy Turkmenów, których przedstawiciele niezwłocznie przystąpili do rekrutacji ochotników. Podobne działania podjęli działacze emigracyjni z Kaukazu, a kontakty z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Abwehrą nawiązali przedstawiciele ormiańskich dasznaków, azerskich musawatystów, Gruzinów i górali kaukaskich. Co na to wszystko restrykcyjny pod względem narodowym nazizm? Otóż zarówno Alfred Rosenberg, czyli główny ideolog NSDAP, jak i również Adolf Hitler twierdzili i głosili i zapewniali, że w szeregi formacji będą przyjmowani ci przedstawiciele nierosyjskich narodów, którzy mieszkają daleko poza przewidzianymi granicami Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Decyzję o powołaniu formacji przyspieszyła porażka wojsk niemieckich pod Moskwą. Już 30 grudnia 1941 roku do naczelnego dowództwa Wehrmachtu trafiło ściśle tajne memorandum, na podstawie którego miano sformować pierwsze Ostlegiony. Za koordynację przedsięwzięcia wyznaczono generała Ernsta Köstringa. Na miejsce formowania oraz szkolenia oddziałów wybrano przede wszystkim tereny generalnego gubernatorstwa. Oficjalny rozkaz stworzenia legionów został wydany 11 lutego 1942 roku, a tydzień później stworzono sztab odpowiedzialny za formowanie tej jednostki. Obowiązek spoczął przede wszystkim na generalnym gubernatorstwie, które jednak działało we ścisłym porozumieniu z naczelnym dowództwem Wehrmachtu. Warto jednak zauważyć, że pierwsze ziarno zasiono już 18 października 1941 roku. Tego dnia działalność rozpoczęła kolaboracyjna formacja Abwehry o kryptonimie Abwehr Unternehmen Tiger B. W jej skład weszli mieszkańcy Kaukazu i Azji Środkowej, a dowództwo nad 7 kompaniami objął major Andreas Meyer-Mader. Należy też podkreślić aktywność emigrantów Mustawy Czokaja i Weli Kayum-Hana, którzy prowadzili intensywną agitację i werbunek w obozach jenieckich. Niemcy przygotowywali Azjatów przede wszystkim do działań dywersyjnych. Już 13 stycznia 1942 roku w oparciu o wspomnianą wcześniej formację powołano do życia Legion Turkestańsko-Kaukasko-Muzułmański, który 2 miesiące później zmodernizowano i podzielono na 2 legiony: Legion Turkestański oraz Azerbejdżański. Kolejne miesiące przyniosły rozwój formacji, a do sierpnia 1942 roku utworzono nowe oddziały złożone z Gruzinów, mieszkańców północnego Kaukazu, Ormian oraz Tatarów nadwołżańskich.
Żołnierzy szkolono na poligonach w Zielonce, Wesołej, Paprotni, Kruszynie, Jedlni i Puławach. Niektórych wysyłano również na teren obozu Jabłonna Legionowo, gdzie prowadzono zajęcia z zakresu działalności wywiadowczej. Formowanie batalionów pierwszego rzutu ukończono pod koniec 1942 roku. W ciągu kolejnych 6 miesięcy powołano do życia kolejnych 30 batalionów na ogólną liczbę 64, spośród których najwięcej, bo aż 21 stanowiły bataliony turkestańskie. Jeśli chodzi o umundurowanie legionów, to ich żołnierze początkowo nosili mundury Armii Czerwonej, dość szybko przekazano im jednak mundury niemieckie, do których dodano stosowne dystynkcje. Noszono je na kołnierzu i na ramiennikach, których środek wypełniała czerwień. Każdy legion posiadał inny kolor wypustki. Dla turkmeńskiego wybrano błękitną, azerbejdżańskiego jasnozieloną, gruzińskiego zieloną, armeńskiego złoto-żółtą i północno-kaukaskiego brązową. Nad prawą górną kieszenią noszono również specjalną odznakę w formie szarego rąbu ze swastyką, po którego obu stronach umieszczano 3 poziome paski. Ów element zastąpiono później orłem Wehrmachtu. Ponadto żołnierze Ostlegionów posiadali na prawym ramieniu munduru naszyte emblematy narodowe w różnych barwach, czasami z godłami oraz nazwą kraju. Warto zauważyć, że mimo pewnej autonomii, dowódcami formacji byli zawsze oficerowie pochodzenia niemieckiego, podczas gdy cudzoziemcy mogli pełnić jedynie funkcje pomocnicze. Z racji tego, iż mamy dla Państwa okazję nagrywać na terenie Kazachstanu, przyjrzyjmy się nieco bliżej funkcjonowaniu batalionów turkestańskich, których, jak powiedziałem wcześniej, było najwięcej, bo aż 21 na ogólną liczbę 64. Jeśli chodzi o organizację batalionów, większość z nich podporządkowano słynnej 6. Armii generała Friedricha Paulusa, która następnie wzięła udział w równie słynnych i ostatecznie przegranych dla Niemców walkach pod Stalingradem. Ponadto 3 bataliony, 450, 782 i 811, przez 4 miesiące brały udział w walkach na kierunku astrachańskim, a ich walory bojowe były wysoko oceniane przez niemieckie dowództwo. Docelowo planowano je wykorzystać w działaniach wojennych na obszarze Azji Środkowej. Bataliony turkestańskie walczyły również na Kaukazie, do którego Niemcy dotarli latem 1942 roku. Warto również zauważyć, że 2 bataliony w składzie 17 Armii działały na kierunku Tuapse w Krasnodarze, a batalion turkestański w składzie 1 Armii Pancernej wziął udział w walkach w rejonie Nalczyka i Modoka. Udział turkestańskich batalionów w walkach na wschodzie był zatem bardzo zauważalny. Azjatyckie oddziały nie zawsze były tak karne, jakby sobie tego życzyło niemieckie dowództwo. Ba, dochodziło czasem nawet do zbrojnych wystąpień. Jedno z takich wydarzeń miało miejsce 13 września 1943 roku w rejonie Obołonu, kiedy to azjatyccy żołnierze służący w szeregach II Armii Niemieckiej wystąpili przeciwko swoim oficerom i zamordowali ich, a następnie popełnili dezercję i przebili się na sowiecką linię frontu. Z punktu widzenia Wehrmachtu takie sytuacje były oczywiście niedopuszczalne i zaowocowały podjęciem decyzji o przerzuceniu Ostlegionów na zachód. Odpowiednie rozkazy w tej sprawie wydano 25 września 1943 roku, a 10 października operacji nadano kryptonim Aktion Panther. Na zachód przeniesiono ostatecznie 33 bataliony, które po koniecznej reorganizacji i modernizacji rozlokowano na terenie Francji, Danii oraz Holandii. Oczywiście nie zdecydowano się na to, aby przenieść je na tereny właściwej Rzeszy, aby nie pokazywać obywatelom niemieckim, że bohaterski Wehrmacht musi korzystać ze wsparcia podludzi. Większość żołnierzy wysyłano na zaplecze frontu, gdzie wykorzystywano ich do działań propagandowych, szczególnie ważnych w drugiej połowie 1942 roku, gdy Wehrmacht zajął część Kaukazu. Legioniści pełnili wtedy funkcje przewodników górskich dla oddziałów niemieckich oraz prowadzili agitację proniemiecką wśród swoich rodaków. Ponadto żołnierze Ostlegionów byli wykorzystywani do działań odwetowych, którym celem były oddziały partyzanckie oraz ludność cywilna. Najlepszym tego przykładem było pacyfikowanie polskich wsi oraz udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego. W pacyfikacji powstania brały udział azerbejdżański batalion polowy Dynmek z Legionu Azerskiego, włączony w skład brygady Dirlewangera oraz oczywiście Rona, czyli rosyjska Oswobodzicielskaja Narodnaja Armia, dowodzona przez renegata Bronisława Kamińskiego. To przede wszystkim Rona była odpowiedzialna za szczególnie okrutne zbrodnie na ludności cywilnej. Ich ponurym symbolem stały się warszawska ochota i wola oraz relacje osób, które przeżyły to piekło. Jak zeznawał Jan Putkowski, po zbombardowaniu ZUS-u wpadł do szpitala oddział żołnierzy niemieckich złożony przeważnie z Ukraińców i Kałmuków. Słyszałem, iż w tym czasie zostało zgwałconych kilka pielęgniarek, nazwisk ich nie znam. Obsługa czołgów, które podjeżdżały do szpitala, miała odznaki SS. Malinowe wyłogi przy kołnierzach. Inny Polak, Tadeusz Marian Chroboni, dodawał:
Około godziny 16 wyprowadzono mnie razem z chorymi, rannymi i personelem. Chorzy po operacjach brzusznych musieli wyjść także, pomagając jedni drugim. Na sali operacyjnej trwały właśnie przygotowania do operacji ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, której miał dokonać dr Kmicikiewicz. Chory już leżał na stole operacyjnym, pomimo to brutalnie kazano nam wychodzić. Żołnierze wypędzili także chorych czekających na zmianę opatrunków. Ukraińcy i Kałmucy zgwałcili kilka kobiet z personelu. Warto zauważyć, że to zaledwie dwie z wielu relacji informujących o zbrodniach, jakie popełniły azjatyckie formacje kolaboracyjne podczas II wojny światowej. Choć Legiony Wschodnie miały stanowić jedynie uzupełnienie niemieckich sił, ich działania pokazały, jak daleko III Rzesza była gotowa się posunąć w realizacji swojej zbrodniczej polityki. Walki na froncie, udział w represjach i brutalnych pacyfikacjach pozostawiły po sobie ślady cierpienia, którymi naznaczona była historia i działalność OS Legionów. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.